Jest nowy cios sankcji Europy, który uderza w wasala Rosji i grozi pogłębieniem rosyjskiego kryzysu paliwowego, ale został okupiony trudnym kompromisem. Prezydent RP chce nowego referendum o polityce klimatycznej, a Chiny chcą zarobić na skoku cen paliw przez Iran. Jest 24 lipca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Najpierw informacja dnia, a potem przegląd informacji z Polski, Europy i świata. Proszę pozostać do końca. A zatem materiał numer 1. Cios z Europy w wasala Kremla, który pogłębi kryzys paliwowy w Rosji. Unia Europejska przyjęła 21 pakiet sankcji unijnych wobec Rosji. Zawiera trudny kompromis, ale także cios w ratunek z Białorusi dla Rosjan w kryzysie paliwowym. Wprowadza on szeroko zakrojone środki wymierzone w system finansowy Moskwy, jej kompleks wojskowo-przemysłowy i sektor energetyczny, które podtrzymują gospodarkę wojenną Rosji, ocenia wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Kaja Kallas. Uderzamy w Putina tam, gdzie boli najbardziej, odcinając finansowe koła ratunkowe, na których polega, by utrzymać swoją wojnę. To nie koniec w kwestii sankcji. Już pracujemy nad kolejnymi krokami. Unia musi być gotowa do odpowiedzi na wszelkie dalsze formy rosyjskiej eskalacji, dodała Kaja Kallas, a ja dodam, że taka eskalacja dotyczy też działań hybrydowych i to przeciwko Polsce. Natomiast nowy pakiet sankcji unijnych w obszarze energetyki zamraża cenę maksymalną ropy z Rosji dopuszczonej do obrotu. To odpowiedź na skok cen przez wojnę w Iranie zamrażającą mechanizm uzależniający ten pułap od bieżących warunków rynkowych w cyklicznych rewizjach. Cena ropy rosyjskiej sprzedawanej do krajów trzecich ma pułap maksymalny. Jeżeli będzie droższa od tego pułapu, to nie będzie mogła być sprzedawana i ten pułap będzie nisko, blisko $44 za baryłkę, w czasie gdy niestety baryłka Brent skacze do nawet $100, ale o tym za chwilę. Europa utrzymuje zamrożoną cenę ropy maksymalną w wysokości $44 do lipca 2027 roku. Potem zobaczymy. Poza tym wprowadza sankcje na rafinerie krajów trzecich przerabiających ten surowiec, na początek na Białorusi. Pakiet zawiera listę 18 podmiotów, jednej osoby fizycznej z sektora naftowego, w tym 3 rafinerie rosyjskie oraz mozyrską rafinerię naftową na Białorusi i firmę białoruską ETK stworzoną w celu sprzedaży paliw z tego kraju w Rosji. Ponadto pakiet stwarza możliwość blokady transakcji z wymienionymi rafineriami w Rosji i krajach trzecich, które przetwarzają lub rafinują rosyjską ropę naftową i produkty naftowe, czytamy w komunikacie Rady Unii Europejskiej. W tym kontekście Unia nakłada zakaz transakcji, który wejdzie w życie za 6 miesięcy na gruzińską rafinerię w Kulewi zajmującą się handlem i przetwarzaniem rosyjskiej ropy naftowej. Ponadto Unia dodała 5 podmiotów handlujących ropą do grona podmiotów objętych zakazem transakcji za łamanie zakazu zakupu rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych, wyliczają autorzy regulacji. Kompromisem było jednak zwolnienie reeksportu rosyjskiego LNG przez grecką firmę Dynagas. Grecy blokowali porozumienie do ostatniej chwili. Zwolnienie pozwoli im słać gaz skroplony z Rosji do krajów trzecich. Warto przypomnieć, że pakiet REPowerEU wykluczył już dostawy LNG z Rosji do Europy w kontraktach krótkoterminowych i blokuje je w umowach długoterminowych od 1 stycznia 2027 roku. Kraje unijne sprowadziły w okresie od stycznia do czerwca tego roku 9,97 milionów ton metrycznych LNG z projektu Novateku na Jamale. To wzrost o 16% rok do roku. Jednakże embargo na skroplony spot obowiązuje dopiero od marca 2026 roku. 9,97 milionów ton metrycznych LNG to około 13-14 miliardów metrów sześciennych, to znaczy jakieś 1,5 historycznego kontraktu jamalskiego o dostawach gazu z Rosji do Polski, który został zakończony w 2022 roku. Ta ilość spadnie do zera w 2027 roku, od kiedy będzie obowiązywać pełen zakaz importu LNG z Rosji. Można podejrzewać, że importerzy maksymalizują import z Rosji przed embargo, jak było w przypadku węgla czy paliw w przeszłości. Grecy pomimo zwolnienia nie będą w przyszłości zarabiać już na dostawach do Europy więcej, ale dalej wspomogą Rosjan przy reeksporcie przez Europę do krajów trzecich. Projekty jak Jamał LNG nie poradzą sobie bez tego w zimie, kiedy zamarza północny szlak morski do Chin.
Nie będą jednak zarabiać więcej, bo zwolnienie narzuca pułap wolumenu z tego tytułu na poziomie z 2025 roku, czyli Grecy nie zarobią więcej niż zarobili w zeszłym roku. Zwolnienie będzie rewidowane co 12 miesięcy. Mam nadzieję, że zostanie niebawem usunięte. Dynagaz reeksportował w 2025 roku ponad 10 milionów ton LNG z projektu Yamal LNG, co stanowi około 34% eksportu z tego gazoportu Nowateku. Jeśli Grecy w końcu zrezygnują z takiego procederu, to Nowatek będzie miał poważny problem finansowy. Natomiast przychody samego Dynagaz w 2025 roku netto wyniosły 61,6 milionów dolarów. Dlatego najważniejszy cios nowego pakietu sankcji unijnych dotyczy sektora ropy i paliw, gdzie wartość zablokowanych transakcji jest liczona w miliardach, podczas gdy handel LNG daje miliony. Na listę sankcji zostało dopisanych 41 tankowców rosyjskiej floty Widmo. Została także wprowadzona możliwość restrykcji wobec załóg takich jednostek pomagających Rosjanom szmuglować ropy. Ale najważniejsze jest co innego. Sankcje wobec rafinerii w Rosji oraz Białorusi utrudnią tym krajom współpracę przy walce z kryzysem paliwowym wywołanym atakami dronów Ukrainy. Skazują one Rosjan na import paliw gotowych z rafinerii białoruskich. Rosjanie muszą liczyć na swojego wasala. Rafinerie białoruskie wysłały w czerwcu 2026 roku według Komersanta do Rosji około 150 tysięcy ton benzyny, czyli około 10% zużycia w Rosji. Natomiast według danych Reutera Rosjanie są mimo to w stanie pokryć tylko 65% zapotrzebowania, pomimo wprowadzonego u nich zakazu eksportu. I to jest wielki problem, o którym są inne materiały, jak ten, który podaję dalej. Tymczasem przechodzę do przeglądu informacji z Polski, Europy i świata pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Referendum klimatyczne. Prezydent RP złożył nowy wniosek o referendum z pytaniem, czy jest pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W maju został odrzucony jego pierwszy wniosek w tej sprawie z innym pytaniem, a więcej na stronie energydrink.today. Propaganda paliwowa. Orlen po raz drugi odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej doniesień dotyczących zaniżonych cen paliw eksportowanych na Ukrainę. Płocki koncern dementuje, Polacy nie sprzedają ze stratą i Orlen wskazuje na celową manipulację danymi, zapowiada też podjęcie kroków prawnych, a szczegóły na stronie energydrink.today. Solidarność gazowa. Gaz-System ogłosił, że pierwsza pływająca jednostka regazyfikacyjna LNG w Zatoce Gdańskiej otrzyma nazwę Solidarity, po polsku Solidarność. To oczywiście symboliczne nawiązanie do historii Gdańska i idei Solidarności. Pierwsza jednostka FSRU ma być gotowa w 2028 roku, a druga w 2030 roku. Jak nazwać tę drugą jednostkę? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a teraz przechodzę do wieści z Europy. Wolne tempo OZE. Z danych Eurostatu wynika, że udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej wzrósł w 2025 roku do 26,2% w porównaniu do 25,2% rok wcześniej, czyli o 1%. Cel unijny do 2030 roku to 42,5%. Żeby się udało, wzrost powinien wynieść 3,3 punkty procentowe w latach 2026-2030, czyli jeśli teraz było o 1 punkt procentowy, a ma być rocznie o 3,3 punkty procentowe, no to poprzeczka jest postawiona naprawdę wysoko. Europa kontra Houthi. Wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej Kaja Kallas potępiła ataki terrorystów Houthi na tankowce Arabii Saudyjskiej. Misja morska Aspides ma chronić dalej przed blokadą na Morzu Czerwonym. Arabia odpowiadała zaś w 2025 roku za prawie 7% importu ropy do Europy. Około 20% diesla w Europie pochodzi z Bliskiego Wschodu, z czego większość właśnie z Arabii i Kuwejtu, atakowanych przez Iran. Jeszcze wieści ze świata. Niespodzianka z Chin. Według danych Keplera Chińczycy zaczynają luzować eksport paliw gotowych, aby zarobić na skoku cen wywołanym nową eskalacją w Iranie. Ograniczyli przez wojnę import ropy o 40%, zgromadzili wielkie zapasy, ale teraz mogą zarobić na produktach wysokomarżowych z ich rafinerii. Sprytnie, prawda? Porażka Tesli. Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla zanotował spadek przychodów o 14% w sierpniu do poziomu najniższego od 11 miesięcy. Powód to agresywne inwestycje w roboty oraz automatyczne taksówki, a także przeceny elektryków w celu rywalizacji z chińską konkurencją.
Jeden wspólny konflikt. Według Reutera wywiad amerykański bada, czy Rosja pomagała Iranowi namierzać instalacje CIA na Bliskim Wschodzie. Rozmowy sekretarza stanu USA z ministrem spraw zagranicznych Rosji były bezowocne. Tymczasem dalsza eskalacja w Iranie podniosła cenę baryłki Brent powyżej $100. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w sobotę jak zawsze Energy Week, czyli moje podsumowanie, komentarz tygodnia o bezpieczeństwie energetycznym. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.